Lekcja 1. Klimat Doliny Górskiej. Na szczycie doliny klimat jest typowy dla obszarów górskich. To brzmi pięknie. Założę się, że jest zupełnie inna niż dolina poniżej. Tak, jest znacznie chłodniej i często dookoła rosną wiecznie zielone drzewa. Uwielbiam wiecznie zielone drzewa. Dodają uroczego akcentu do krajobrazu. Dokładnie. Świeże powietrze na górze również działa orzeźwiająco. Tętnie wędrowałbym w takim otoczeniu, to musi zapierać dech w piersiach. Zdecydowanie. Widoki ze szczytu są warte wspinaczki. Zaplanujmy pieszą wycieczkę, aby doświadczyć tego piękna na własnej skórze. Nie mogę się doczekać. To będzie przygoda do zapamiętania. Lekcja 2. Warunki pracy. Musieli pracować długie godziny za bardzo niskie płace i żyć w slumsach. To łamie serce. Trudno uwierzyć, że ludzie znoszą takie trudności. Tak, podkreśla potrzebę lepszych praw pracowniczych i ochrony. Absolutnie. Każdy zasługuje na pracę w bezpiecznym i uczciwym środowisku. Aby stymulować zmiany, ważne jest podnoszenie świadomości na temat tych kwestii. Nie mógłbym się bardziej zgodzić. Rzecznictwo może prowadzić do lepszych warunków życia. Wspierajmy organizacje, które działają na rzecz poprawy tej sytuacji. To świetny pomysł. Razem możemy coś zmienić. Zobowiązuję się być częścią rozwiązania. Lekcja 3. Skuteczna dystrybucja. Wkrótce stał się odnoszącym sukcesy dystrybutorem marki chipsów ziemniaczanych. To imponujące. Gdzie zostały wykonane? Zostały wyprodukowane w Atlancie w stanie Georgia, która słynie z dobrych przekazek. Uwielbiam dobre chipsy ziemniaczane. Co zapewniło mu sukces? Jego zaangażowanie w jakość i świetne strategie marketingowe naprawdę pomogło. To ma sens. Ludzie uwielbiają smaczne przekąski, które są dobrze promowane. Dokładnie. Pokazuję, jak pasja i ciężka praca mogą prowadzić do sukcesu. Następnym razem porozmawiajmy więcej o przedsiębiorczości. Bardzo mi się to podoba. Ze historii biznesowych można się wiele nauczyć. Lekcja 4. Wymówki pogodowe. Mówili, że to wina złej pogody, ale nie jestem pewien, czy im wierzę. To interesujące. Co sprawiło, że zwątpiłeś w ich wyjaśnienia? Wydawało się, że pogoda dopisują, ale upierali się, że jest zbyt niebezpiecznie. Czasami ludzie wykorzystują pogodę jako wymówkę do innych problemów. Dokładnie. Ważne jest, aby szukać prawdziwych powodów decyzji. Tak, przejrzystość jest kluczowa w komunikacji, szczególnie w biznesie. Obserwujmy rozwój sytuacji i zbierzmy więcej informacji. Zgoda. Zawsze warto być na bieżąco i kwestionować niespójności. Doceniam Twoje spojrzenie na tę kwestię. Pomaga mi to krytycznie myśleć. Lekcja 5. Prawa europejskie. W przypadku Europy może się zdarzyć, że nasze prawa będą zależeć od tego, w jaki sposób głosowali albańscy członkowie. Nie mogłem na to narzekać, ponieważ odzwierciedla to ich proces demokratyczny. Dokładnie. Każdy głos się liczy, zwłaszcza przy kształtowaniu przyszłej polityki. Ciekawie jest zobaczyć, jak różne kraje na siebie wpływają.
Tak, i jest to kluczowe dla stabilności regionu. Wierzę, że współpraca może prowadzić do silniejszych sojuszy. Absolutnie. Dyskutujmy dalej, jak ta dynamika wpływa na Europę. Bardzo mi się to podoba. Zrozumienie tych zależności jest dla nas ważne. Razem możemy dowiedzieć się więcej o polityce międzynarodowej. Lekcja 6. Rutynowe ćwiczenia. Tej, czy ostatnio regularnie ćwiczy les? Ja mam. Staram się być konsekwentny w swoich treningach. Wspaniale to słyszeć. Jakiego rodzaju ćwiczenia wykonywa les? Przeważnie połączenie treningu cardio i siłowego sprawia, że wszystko jest interesujące. Podoba mi się to podejście. Ważne jest, aby pracować nad różnymi grupami mięśni. Dokładnie. Odkąd zacząłem, czuję się silniejszy i mam więcej energii. To fantastyczne. Czy masz ulubiony trening lub zajęcia? Bardzo lubię jogę. Pomaga w elastyczności i relaksie. Yoga jest cudowna. Zaplanujmy kiedyś razem sesję treningową. Lekcja 7. Przeglądanie ofert. To prawda. Zacznę przeglądać oferty i porównywać ceny. Dobry pomysł. Zawsze mądrze jest szukać najlepszych dostępnych ofert. Dokładnie. Chcę mieć pewność, że otrzymuję dobry stosunek jakości do ceny. Czy ustaliłeś budżet na to, co chcesz wydać? Tak, mam na myśli konkretny zakres, dzięki któremu mogę się skupić. To świetny sposób na uniknięcie nadmiernych wydatków. Zgadzam się. Pomaga mi to skuteczniej zawezić wybór. Daj mi znać, jeśli będziesz potrzebować pomocy w poszukiwaniach. Dzięki. Na pewno się odezwę, jeśli będę mieć jakieś pytania. Lekcja 8. Zapytanie o obsługę pokoju. Cześć, wiesz, czy ten hotel oferuje obsługę pokoju? Tak, robią to. To niezwykle wygodne, gdy chcesz zrelaksować się w swoim pokoju. To fantastyczne. Podoba mi się pomysł delektowania się posiłkiem bez wychodzenia. Dokładnie. Jest idealny na leniwe dni lub późną przekąskę. Czy wiesz, jakie opcje menu oferuje? Uważam, że mają różnorodne dania, od śniadania po kolację. To brzmi pysznie. Być może zamówię coś specjalnego, kiedy przyjedziemy. Świetny plan. Miło jest pozwolić sobie na odrobinę jedzenia na pocieszenie. Nie mogę się doczekać, aby wypróbować to podczas naszego pobytu. Lekcja 9. Doświadczenia kanadyjskie. Podczas wizyty jedzę kanadyjskie potrawy i dowiaduję się, jak wygląda życie w kanadyjskim gospodarstwie domowym. To brzmi jak wspaniałe doświadczenie kulturalne. Tak, to fascynujące widzieć, jaka rolę jedzenie odgrywa w tradycjach. Dokładnie. Dania kanadyjskie potrafią być dość różnorodne i pyszne. Mogę spróbować wszystkiego, od południa po tarty maslane. To tylko niektóre z moich ulubionych. Wspaniale jest dzielić się takimi potrawami. Zgadzam się. Jedzenie ma to do siebie, zelaczy ludzi. Zaplanujmy wkrótce kolację z daniami kuchni kanadyjskiej. Bardzo mi się to podoba.
To będzie fajny sposób na uczczenie kultury. Lekcja 10. Plany transportu. Jej mama odwiezie mnie do domu. Dotarcie tam zajmuje około 1,5 godziny. To miło z jej strony. Zawsze miło jest mieć kogoś, kto cię zawiezie. Tak, doceniam to. Oszczędza mi to kłopotów z komunikacja miejska. Dokładnie. Poza tym daje ci szansę na rozmowę i nadrobienie zaległości. Absolutnie. Możemy rozmawiać o wszystkich fajnych rzeczach, które razem robiliśmy. To brzmi cudownie. Wycieczki samochodowe mogą być wspaniałym doświadczeniem wzmacniającym więź. Z pewnością. Na pewno zabiorę ze sobą przekazki na podróż. Dobry pomysł. Przekąski zawsze uprzyjemniają podróż. Nie mogę się doczekać powrotu do domu. Lekcja 11. Incydent w sklepie. Któregoś razu zabrałem je ze sobą do sklepu i zostawiłem na półce. O nie, co się stało dalej? Byliśmy w połowie drogi do domu, kiedy zdałem sobie sprawę, że o niej zapomniałem. To musiała być niezła panika. Jak sobie z tym poradziłeś? Pobiegłem do sklepu, mając nadzieję, że ona tam nadal jest. Nie mogę uwierzyć, że zostawiłeś ją na półce. Czy było z nią w porządku? Na szczęście nic jej nie było i tylko na mnie czekała. Co za ulga. To z pewnością nauczka. Zdecydowanie. Teraz staram się mieć ja na oku przez cały czas. Lekcja 12. Zakup sukienki. Tak, kupiłam piękną sukienkę. Pasuje idealnie, kolor jest świetny. To wspaniale. Jaki kolor wybrałeś? To piękny odcień błękitu, pomyślałam, że będzie dobrze pasować do mojego stylu. Niebieski to taki pochlebny kolor. Wyobrażam sobie, jak pięknie na tobie wygląda. Dzięki. Nie mogę się doczekać, aż zalożę je na specjalną okazję. Czy masz na myśli wydarzenie? Tak, zbliża się ślub, który będzie do tego idealny. Jakie ekscytujące. Będziesz wyglądać olśniewająco w tej sukience. Mam nadzieję, że tak. Na pewno zrobię dużo zdjęć. Lekcja 13. Zapytanie dotyczące transportu. Okej, sprawdzę je. A co z transportem w mieście? Opcji jest wiele, włączając autobusy i taksówki. To wygodne. Wolę transport publiczny, często jest to tańsze. Zgadzam się. Co więcej, możesz uniknąć kłopotów z parkowaniem. Dokładnie. Zanim wyruszymy, sprawdzę rozkłady jazdy i trasy. To brzmi mądrze. Pomoże nam to efektywnie zaplanować dzień. Nie mogę się doczekać, aż będę mógł zwiedzać miasto komunikacja miejska. Ja też. To świetny sposób, aby zobaczyć wszystkie zabytki z bliska. Upewnimy się, że mamy gotowy plan transportu. Lekcja 14. Historia ananasa. W miarę rozwoju ananasów coraz więcej ziemi przechodziło pod kontrolę Zachodu. To interesujące. Jak to wpłynęło na rodzimą monarchię? Podważyło to znacząco ich autorytet, zmieniając ich sposób życia.
Wyobrażam sobie, jakie to musiało być dla nich trudne. Tak, spowodowało to wiele wyzwań dla lokalnej ludności. Warto pamiętać o tych kontekstach historycznych. Absolutnie. Kształtuje kultury, które widzimy dzisiaj. Dyskutujmy dalej na te tematy. Są bardzo wzbogacające. Bardzo mi się to podoba. Historia zawsze może nas czegoś nauczyć. Lekcja 15. Znaczenie snu. Wystarczająca ilość snu ma kluczowe znaczenie dla naszego ogólnego samopoczucia. Całkowicie się zgadzam. Czasami mam problem ze znalezieniem czasu na odpoczynek. Tak, w naszym zabieganym życiu wyzwaniem jest nadanie priorytetu snowi. Często siedzę do późna, pracując lub przeglądając telefon. To częsty problem. Powinniśmy dążyć do wyznaczania granic. Zdecydowanie. Pomocne może być ustalenie regularnego harmonogramu snu. Dokładnie. Konsekwencja jest kluczem do poprawy jakości snu. Przypomnijmy sobie nawzajem, abyśmy trzymali się naszych celów związanych ze snem. Jestem za. Razem możemy zachęcać do zdrowszych nawyków. Lekcja 16. Zapytanie o limit wagi. Wygoda tej usługi jest doskonała. Czy istnieje ograniczenie wagi lub rozmiaru przedmiotów? Tak, istnieją pewne ograniczenia w zależności od rodzaju przesyłek, które chcesz wysłać. To ma sens. Chcę mieć pewność, że postępuję zgodnie z wytycznymi. Zazwyczaj paczki nie powinny przekraczać określonej wagi, zwykle około 50 funtów. Dobrze wiedzieć. A co z wymiarami? Maksymalny rozmiar najdłuższego boku wynosi zwykle około 48 cali. Świetnie. Zmierzę moje produkty, aby upewnić się, że mieszczą się w tych granicach. To mądre posunięcie. Oszczędzi to czas i potencjalne dodatkowe opłaty. Dziękuję za informację. Doceniam Twoja pomoc w prowadzeniu tego procesu. Lekcja 17. Dyskusja na temat korzyści zawodowych. Czy wspomnieli o innych świadczeniach lub dodatkach, które mogłyby zrekompensować niższe pensje? Tak, zrobili to. Praca ta wiąże się z kilkoma wspaniałymi korzyściami. To interesujące. O jakich korzyściach mówimy? Oferują elastyczne godziny pracy i dodatkowe dni urlopu, co jest atrakcyjne. To cenne. Elastyczność może oznaczać zmienić równowagę między pracą a życiem prywatnym. Dokładnie. Zapewniają także świadczenia zdrowotne i plany emerytalne. To brzmi jak kompleksowy pakiet. Ważne jest, aby rozważyć zarówno wynagrodzenie, jak i świadczenia. Absolutnie. Dobry pakiet świadczeń może czasami przewyższać wyższą pensję. Na pewno wezmą pod uwagę wszystkie te czynniki przy podejmowaniu decyzji. Lekcja 18. Innowacje historyczne. Pola, które pchały ludzi do przodu, były bardzo popularne w czasach przed samochodami i samolotami. To fascynujące. Musiała to być znacząca innowacja w transporcie. Tak, te koła ułatwiły transport towarów wzdłuż rzek i kanałów. Widzie, jak zrewolucjonizowałoby to handel i handel. Dokładnie. Pozwoliło to na szybszy transport w porównaniu do tradycyjnych metod. To niesamowite, jak tak prosta technologia może z czasem mieć ogromny wpływ.
Absolutnie. Takie innowacje położyły podwaliny pod nowoczesny transport. Chciałbym dowiedzieć się więcej o ewolucji tych wynalazków. Następnym razem przeanalizujmy kilka tekstów historycznych. To będzie pouczające. Lekcja 19. Preferencje zakupowe. Przyjrzę się tym dwóm. Możesz mi pokazać, gdzie oni są? Jasne, są tutaj, w tym przejściu. Świetnie. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jakie opcje są dostępne. Mają różne style, więc powinieneś znaleźć coś dla siebie. To jest idealne. Szukałem czegoś konkretnego. Mam nadzieję, że znajdziesz dokładnie to, czego potrzebujesz. Daj mi znać, jeśli chcesz poznać moją opinię. Doceniam to. Zawsze cenię sobie drugą opinię podczas zakupów. Oczywiście, miło jest mieć z kim dzielić się doświadczeniami. Sprawdźmy je razem. Lekcja 20. Wybory przyjazne dla środowiska. Nie, mogę już iść. Bierzemy torby wielokrotnego użytku i ruszamy w drogę. To świetny pomysł. Korzystanie z toreb wielokrotnego użytku jest o wiele lepsze dla środowiska. Dokładnie. To niewielka zmiana, która może zrobić dużą różnicę. Ponadto wiele sklepów oferuje zniżki za przyniesienie własnych toreb, co jest miłym dodatkiem. Tak. Każda drobnostka pomaga w ograniczaniu ilości odpadów. Zawsze mam kilka w samochodzie, żeby ich nie zapomnieć. Inteligentne posunięcie. Ja też powinnam zacząć to robić. Wyróbmy z tego nawyk. Miło będzie wnieść pozytywny wkład. Absolutnie. Cieszę się, że wspólnie podejmiemy ten krok. Lekcja 21. Kierunki i nawigacja. Powinieneś jechać prosto, aż dojdziesz do banku. Rozumiem. Co mam zrobić po przejściu banku? Następnie skręć w lewo na światlach. Okej, a czy cel podróży będzie po mojej prawej stronie? Tak, będzie to zaledwie kilka przecznic dalej, po prawej stronie. Świetnie. Teraz czuję się pewniej, jeśli chodzi o tę trasę. Cieszę się, że mogę pomóc. Postępowanie zgodnie z tymi wskazówkami powinno być łatwe. Dziękuję. Doceniam Twoje wskazówki. W każdej chwili, na wszelki wypadek sprawdźmy mapę. Lekcja 22. Poznawanie nowych ludzi. Wydaje się bardzo mało prawdopodobne, że kiedykolwiek spotkamy ich czytających gazetę. To prawda, ale nigdy nie wiadomo, gdzie mogą pojawić się możliwości. Dokładnie. Czasami pomaga po prostu być we właściwym miejscu o właściwym czasie. Wszystko po to, aby być otwartym na nowe doświadczenia i kontakty. Absolutnie. Wierzę, że każde spotkanie może zaowocować czymś znaczącym. Tak, nawet przypadkowe spotkania mogą przerodzić się w trwałą przyjaźń. Pamiętajmy o tym, gdy wspólnie będziemy odkrywać nowe miejsca. Świetny pomysł. Jestem podekscytowany poznawaniem nowych ludzi na swojej drodze. Ja też. Za nowe przygody. Lekcja 23. Przygoda na świeżym powietrzu. Jasne, przydałoby mi się trochę świeżego powietrza. Chodźmy do pobliskiego supermarketu.
To brzmi jak plan. Miło będzie wyjść na chwilę na zewnątrz. Absolutnie. Poza tym możemy kupić przekazki, gdy tam będziemy. Tak, uwielbiam eksplorować alejki w poszukiwaniu nowych smakołyków. Ja też. Zawsze milo jest zobaczyć, co jest w promocji. A składniki na obiad możemy zjeść później. Świetny pomysł. Zróbmy listę, żeby o niczym nie zapomnieć. Doskonały. Nie mogę się doczekać naszej małej przygody. Tak samo tutaj. Cieszmy się świeżym powietrzem i wspólnymi zakupami. Lekcja 24. Negocjowanie wynagrodzeń. Tak, w poprzedniej pracy udało mi się wynegocjować wyższa pensję. To imponujące. Jakich strategii użyłeś? Zbadałem standardy branżowe i dobrze przygotowałem swoją sprawę. To mądre. Znajomość swojej wartości jest niezbędna w negocjacjach. Dokładnie. Ćwiczyłem tę grę, żeby poczuć się pewniej. To robi dużą różnicę. Praktyka pomaga w skutecznej komunikacji. Tak, przez całą dyskusję zachowałem spokój i profesjonalizm. To świetna rada. Będę o tym pamiętać podczas następnych negocjacji. Dzielmy się wskazówkami i pomagajmy sobie nawzajem w doskonaleniu naszych umiejętności. Lekcja 25. Preferencje dotyczące kawy. Tej, wolę kawę bez dodatków, tylko z oryginalnym smakiem. To interesujące. Lubię próbować różnych smaków, ale rozumiem. Jest coś pocieszającego w klasycznym smaku czarnej kawy. Absolutnie. To naprawdę podkreśla jakość ziaren. Dokładnie. Czy masz ulubioną mieszankę kawy? Lubię średnie pieczenie. Zapewniają dobrą równowagę pomiędzy siłą i smakiem. To brzmi pysznie. Dla tego odważnego okopa zazwyczaj wybieram ciemną pieczę. Niezły wybór. Zaparzmy kiedyś razem świeży garnek. Bardzo mi się to podoba. To będzie przyjemna degustacja kawy. Lekcja 26. Lokalizacja hotelu. W centrum jest kilka hoteli, co byłoby dla nas wygodne. To brzmi idealnie. Bliskość atrakcji ułatwia zwiedzanie. Tak, oszczędza nam to również czas na transporcie. Dokładnie. Czy masz na myśli jakieś konkretne hotele? Myślałem o tym, który ma świetne recenzje za obsługę i udogodnienia. Dobry pomysł. Zawsze miło jest zatrzymać się w wygodnym miejscu. Ponadto możemy łatwo dojść do restauracji i sklepów. Kocham to. Sfinalizujmy wkrótce nasze zakwaterowanie. Zgoda. Nie mogę się doczekać naszej podróży. Lekcja 27. Sportowcy. Szczególnie w Związku Radzieckim i Niemczech Wschodnich zachęcali sportsmenki na najwyższym poziomie. To fascynujące. Pokazuję, jak sport może przełamywać bariery. Tak, i pomogło to promować równość płci w lekkoatletyce. Dokładnie. Kraje te dużo inwestowały w swoje programy sportowe. To imponujące, jak daleko zaszedł od tego czasu sport kobiet.
Absolutnie. Obecnie jest mnóstwo utalentowanych sportsmenek. Cytujmy ich osiągnięcia i wspierajmy kobiety w sporcie. Bardzo by mi się to podobało. Ważne jest, aby nadal naciskać na równość. Razem możemy coś zmienić w promowaniu sportu kobiet. Lekcja 28. Przyjmowanie zmian. To prawda. Jeśli coś nie pójdzie tak, jak planowałeś, po prostu wykorzystaj sytuację najlepiej, jak potrafisz. Absolutnie. Wszystko polega na dostosowaniu się i znalezieniu pozytywnego rozwiązania. Tak, szukanie piękna w wyzwaniach może prowadzić do rozwoju. Dokładnie. To świetny sposób myślenia, który warto mieć w życiu. Nauczyłem się, że elastyczność często prowadzi do nieoczekiwanych możliwości. Ja też. Akceptowanie zmian może być niezwykle satysfakcjonujące. Przypominajmy sobie nawzajem, aby zachować pozytywne nastawienie w obliczu niepowodzeń. Bardzo mi się to podoba. Wsparcie jest kluczem do pokonywania przeszkód. Razem możemy zamienić wyzwania w triumfy. Lekcja 29. Weekendowy wypad. Hej, tęskniłem za ucieczka. Jakie są pomysły na weekendowy wypad? Co powiesz na miejsce na plaży? Jest idealne do relaksu. To brzmi niesamowicie. Przydałoby mi się trochę słońca i piasku. Dokładnie. Jest kilka świetnych miejsc w odległości zaledwie kilku godzin drogi. Przyjrzyjmy się zakwaterowaniu i rozrywką, gdy już tam będziemy. Dobry pomysł. Powinniśmy także zaplanować ciekawe wycieczki. Nie mogę się doczekać odkrywania nowych miejsc i relaksu. Ja też. Weekendowa wycieczka będzie odświeżającą zmianą tempa. Sprawmy, aby stało się to wkrótce. Lekcja 30. Wartości rewolucji przemysłowej. Niezbędne jest okiełznanie rewolucji przemysłowej w naszych wartościach, takich jak wolna przedsiębiorczość, ochrona środowiska i ludzka przyzwoitość. Absolutnie. Niezwykle istotne jest zrównoważenie postępu ze względami etycznymi. Tak, musimy zadbać o to, aby postęp przynosił korzyści wszystkim, a nie tylko nielicznym. Dokładnie. Zrównoważony rozwój powinien znajdować się na pierwszym miejscu w naszych działaniach. Promowanie ludzkiej przyzwoitości w praktykach biznesowych jest niezwykle istotne. Zgadzam się. Firmy powinny priorytetowo traktować swoją odpowiedzialność społeczną. Bronmy tych wartości w naszych dyskusjach i działaniach. To świetny plan. Razem możemy nawoływać do pozytywnych zmian. Nie mogę się doczekać, żeby wywrzeć wpływ. Lekcja 31. Koncentracja na makroskładnikach odżywczych. Na pewno spróbuję. Czy zwracasz także uwagę na spożycie makroskładników? Tak, chcę. Jest to ważne dla zbilansowania posiłków i zachowania zdrowia. To ma sens. Znajomość właściwych proporcji może naprawdę pomóc w osiągnięciu celów fitness. Dokładnie. Zależy mi na dobrej mieszance białek, tłuszczów i węglowodanów. To mądre podejście. Pomaga utrzymać poziom energii przez cały dzień. Absolutnie. Ponadto może poprawić ogólną wydajność podczas treningów. Powinienem zacząć dokładniej monitorować spożycie. To świetny pomysł. Podzielmy się wskazówkami dotyczącymi planowania posiłków.
Bardzo mi się to podoba. Razem możemy zachować odpowiedzialność. Lekcja 32. Sprzedaż artykułów artystycznych. W pewnym sklepie, który znam, często odbywa się wyprzedaż artykułów artystycznych. To brzmi obiecująco. Mógłbym wykorzystać nowe materiały w moich projektach. Tak, mogę mieć to, czego potrzebujesz, w niższej cenie. To fantastyczne. Uwielbiam znajdować dobre oferty na wysokiej jakości materiały eksploatacyjne. Ja też. Dzięki temu uprawianie sztuki staje się bardziej przystępne. Dokładnie. Poza tym mogę eksperymentować z nowymi technikami bez rozbijania banku. Sprawdźmy to razem w ten weekend. Bardzo mi się to podoba. Zakupy materiałów plastycznych są zawsze świetną zabawą. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co znajdziemy. Lekcja 33. Kocia niespodzianka. Otworzyłam oczy i zobaczyłam stojącego tam mojego kotka. To łocze. Kocięta potrafią być ciekawymi małymi stworzeniami. Tak, to mój kotek niespodziewanie wskoczy na moje lusko. Jakie słodkie. Obudziła cię swoimi wybrykami? Zdecydowanie tak. Uwielbiam ją za to, że jest wesoła i energiczna. Kocięta potrafią rozjaśnić poranek, prawda? Absolutnie. Jej ciche mruczenie wywołało u mnie natychmiastowy uśmiech. To niesamowite, jak zwierzęta mogą wnieść radość do naszego życia. Nie mógłbym się bardziej zgodzić. Stała się ważna częścią mojego dnia. Lekcja 34. Opowieści o krasnoludkach. Słyszeliście o legendzie o krasnoludkach? Mówię, że żyje po drugiej stronie teczy. Naprawdę? Zawsze myślałem, że to tylko bajka. Co oni tam robią? Podobno rozdaje złoto każdemu, kto dotrze do końca teczy. To brzmi niewiarygodnie. Wyobraź sobie, że znajdujesz garnek ze złotem. Co byś z tym zrobił? Podróżowałbym po świecie i odkrywałbym każdy ukryty klejnot. A co z tobą? Myślę, że część przekazałabym na cele charytatywne i pomogłaby potrzebującym. To wspaniały pomysł. Mile jest marzyć o takich przygodach, prawda? Absolutnie. To wie. Może pewnego dnia odnajdziemy własną tęczę. I będziemy mieli do opowiedzenia własną historię o krasnoludkach. Lekcja 35. Wybór zwierzaka. Cóż możesz także rozważyć małego ptaka, takiego jak papuska falista? To brzmi jak świetna opcja. To takie przyjazne małe stworzenia. Dokładnie. Budzie mogą być bardzo czule i przyjemne do obladania. Takie nie wymagają tak dużo miejsca jak większe zwierzęta. To prawda. Idealnie nadaje się do mieszkań lub mniejszych domów. Doceniam także łatwość pielęgnacji. Zdecydowanie. Co więcej, mogą być całkiem zabawne swoim śpiewem. Myślę, że papuszka mogłaby być wspaniałym dodatkiem do mojego domu. Zgadzam się. Wniesie trochę radości i życia do twojej przestrzeni.